Czy wiesz, że 95% twoich myśli to te same myśli, które miałeś wczoraj i większość z nich działa przeciwko tobie? Joe Dispenza odkrył, że żyjemy według starych przekonań, które trzymają nas w miejscu. Codziennie odtwarzasz ten sam film i dziwisz się, że nic się nie zmienia. Jeśli chcesz zacząć nowe życie, musisz najpierw rozpoznać, co cię ogranicza. Dziś pokażę ci, jak Dispenza krok po kroku pomaga uwolnić się z tych niewidzialnych łańcuchów. Joe Dispenza to nie tylko autor bestsellerów, ale i naukowiec, który połączył świat duchowości z neurologią. Jego podejście opiera się na prostym, ale rewolucyjnym założeniu. Twoje myśli mają moc kreowania rzeczywistości, a to, co o sobie myślisz w ukryciu, to właśnie rządzi twoim życiem. Każdy z nas nosi w sobie przekonania, które powstały w przeszłości. Mogą to być myśli typu: nie zasługuję na miłość, nie jestem wystarczająco dobry, pieniądze są dla innych. Większości z nich nawet nie jesteśmy świadomi, a mimo to one sterują naszymi decyzjami, emocjami i działaniami. Dispenza tłumaczy, że ponad 90% naszego życia pochodzi z autopilota, z nawyków zapisanych w podświadomości. A podświadomość to nic innego jak zlepek myśli, emocji i przekonań, które powtarzaliśmy przez lata. Problem polega na tym, że te przekonania często nie są nasze, są odziedziczone po rodzinie, po społeczeństwie, po bolesnych doświadczeniach. Kiedyś miały nas chronić, dziś nas blokują. Ograniczające przekonania są jak filtr, przez który patrzymy na świat. Jeśli wierzysz, że nie zasługujesz, twój umysł, twoje ciało i twoje decyzje będą robić wszystko, byś tego nie dostał. Zmiana życia zaczyna się nie od działania, ale od zmiany tego, co dzieje się w twojej głowie i twoim sercu. I właśnie tutaj zaczyna się prawdziwa transformacja, o której mówi Joe Dispenza. Bo jeśli potrafisz zidentyfikować przekonanie, które cię blokuje, to już zrobiłeś pierwszy krok. A jeśli potrafisz je zamienić na wspierające, wtedy otwierasz drzwi do nowej rzeczywistości. Ograniczające przekonania to nie są tylko zwykłe myśli, które czasem przechodzą nam przez głowę. To utrwalone schematy, głęboko zakorzenione w naszej podświadomości, które powtarzamy tak często, że stają się prawdą. Joe Dispenza mówi wprost: przekonania to myśli, które zaakceptowaliśmy jako prawdę i powtarzaliśmy je na tyle długo, że stały się automatyczne. Większość tych przekonań tworzy się w dzieciństwie. Kiedy jesteśmy mali, nasz mózg działa w trybie chłonnej gąbki. Nie filtrujemy informacji, tylko je przyjmujemy. Słysząc „nie rób tego, jesteś niegrzeczny, pieniądze nie rosną na drzewach”, zapisujemy to jako coś oczywistego. Z czasem przestajemy te głosy słyszeć świadomie, ale one nadal kierują naszym życiem. Dispenza podkreśla, że te przekonania działają jak program komputerowy, który odpala się codziennie, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. I ten program ma realny wpływ na to, co czujemy, jak się zachowujemy i jakie decyzje podejmujemy. Jeśli twoje przekonanie brzmi „jestem niewystarczający”, to automatycznie unikasz szans, które mogłyby cię wzmocnić. Jeśli wierzysz, że nie zasługujesz na miłość, możesz nieświadomie odpychać ludzi. Twoje ciało, emocje i zachowania dostosowują się do tej wewnętrznej prawdy. Dlatego Dispenza mówi, że żeby zmienić swoje życie, musisz najpierw rozbroić swoje stare ja. A to ja jest zbudowane właśnie z przekonań, które cię ograniczają. Gdy powtarzasz codziennie te same myśli, czujesz te same emocje i działasz w ten sam sposób, tworzysz te same rezultaty. Zmienisz rezultat dopiero wtedy, gdy zmienisz to, co dzieje się w środku. Każda myśl, którą powtarzasz, tworzy określoną emocję. Emocja wzmacnia tę myśl i zapisuje ją głębiej w twoim ciele. Z czasem myśli i emocje zamieniają się w nawyk, a nawyk w przekonanie.
Joe Dispenza tłumaczy, że kiedy przekonanie się utrwali, twoje ciało zaczyna myśleć za ciebie. Reagujesz automatycznie, nawet nie zastanawiając się dlaczego. Jeśli na przykład wierzysz, że świat jest niebezpieczny, to zaczniesz widzieć zagrożenie wszędzie, nawet tam, gdzie go nie ma. Twój mózg przestaje szukać szans, a zaczyna skanować otoczenie w poszukiwaniu potwierdzenia zagrożenia. To, w co wierzysz, staje się filtrem twojego postrzegania. Podświadomość nie rozróżnia tego, co prawdziwe, od tego, co wyobrażone. Jeśli tysiące razy powtórzyłeś w myślach, że jestem gorszy albo nigdy mi się nie uda, to twoje ciało zaczęło żyć w stanie stresu i odrzucenia. I co najgorsze, zaczynasz przyciągać sytuacje, które potwierdzają tę historię. Dispenza mówi, że twoje życie zewnętrzne jest odbiciem twojego świata wewnętrznego. Jeśli wewnętrznie jesteś zbudowany na lęku, wątpliwościach i poczuciu winy, trudno ci będzie doświadczyć harmonii, sukcesu czy miłości. Twoje decyzje będą nieświadomie sabotowane przez stare wzorce. To dlatego tak wiele osób czuje, że coś je blokuje, choć robią wszystko jak trzeba, bo działają z poziomu starych przekonań. Ich świadoma intencja chce zmian, ale podświadomość wciąż odtwarza to samo. Aż 95% naszych działań pochodzi z nawyków, a więc z przekonań. Dopóki nie zaktualizujesz tego wewnętrznego oprogramowania, tworzysz wciąż to samo życie, z tymi samymi ludźmi, emocjami i sytuacjami. I nawet jeśli zmienisz otoczenie, twoje wnętrze ściągnie cię z powrotem do starego schematu. Joe Dispenza podkreśla, że zmiana przekonań nie polega na walce z nimi. Chodzi o świadome rozpoznanie i zastąpienie ich czymś nowym. Oto 5 kroków, które pomogą ci uwolnić się od ograniczających schematów i zacząć tworzyć nową tożsamość. Krok pierwszy. Rozpoznaj przekonanie. Zatrzymaj się i zapytaj, w co wierzę na temat siebie, świata, pieniędzy, miłości? Może nosisz w sobie przekonanie, nie jestem dość dobry, nie zasługuję, inni są lepsi. Rozpoznanie to pierwszy krok do zmiany. Nie da się zmienić czegoś, czego nie jesteśmy świadomi. Krok drugi. Zadaj pytanie, czy to naprawdę moje? Wiele przekonań to nie nasze prawdy, tylko zasłyszane głosy z dzieciństwa, szkoły, społeczeństwa. Czy ta myśl jest moim głosem, czy może odziedziczonym lękiem? To, że coś było powtarzane, nie znaczy, że jest prawdziwe. Krok trzeci. Przepisz przekonanie. Zamień nie dam rady, nauczę się każdego dnia i mam w sobie moc. Zamiast nie jestem wystarczający już teraz. Twoje nowe przekonanie musi być pozytywne, proste i obecne, jakby już się działo. Dispenza mówi, nowe myśli tworzą nową chemię w ciele, a ciało zaczyna uczyć się nowego stanu. Krok czwarty. Wizualizuj nową wersję siebie. Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak wygląda twoje życie bez starego przekonania. Jak się czujesz? Co robisz? Jakie decyzje podejmujesz? Ciało musi poczuć ten nowy stan, jakby już był prawdziwy. To nie zabawa w fantazję, to świadome programowanie podświadomości. Krok piąty. Emocja jest kluczem. Nie wystarczy tylko myśleć, musisz poczuć. Joe Dispenza mówi, nie manifestujesz tego, czego chcesz. Manifestujesz to, kim jesteś. Twoje emocje są sygnałem energetycznym, który wysyłasz do świata. Im bardziej autentycznie poczujesz nową wersję siebie, tym szybciej twoja rzeczywistość zacznie się zmieniać. To nie magia. To neurobiologia i energia, które działają wtedy, gdy robisz to codziennie, z intencją, uwagą i sercem. Twoje życie nie zmienia się przypadkiem. Zmienia się, gdy podejmujesz decyzję, by przestać być tą samą osobą, którą byłeś wczoraj. Joe Dispenza mówi, że jeśli chcesz nowej przyszłości, musisz przestać żyć przeszłością. To oznacza jedno. Czas rozpoznać swoje ograniczające przekonania i zdecydować, że już ci nie służą.
Pamiętaj, nie musisz wiedzieć, jak wszystko się zmieni. Wystarczy, że zaczniesz od środka, od jednej myśli, jednej emocji, jednego nowego przekonania. Dziś zadaj sobie proste pytanie: jakie przekonanie trzyma mnie w miejscu? I drugie: jakie nowe przekonanie mogłoby mnie wyzwolić? Zapisz je, przeczytaj na głos i pozwól sobie je poczuć, nawet jeśli tylko przez chwilę. Właśnie w tej chwili tworzysz nową wersję siebie. Jeśli ten film dał Ci do myślenia, zostaw komentarz o tym, jakie przekonanie dziś odpuszczasz. Zasubskrybuj, jeśli chcesz więcej treści o transformacji, świadomości i mocy Twojego umysłu. A jeśli znasz kogoś, kto potrzebuje tego przekazu, podeślij mu ten film. Może to właśnie dzisiaj coś w nim się zmieni.